Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Sprawa wygląda tak. Wszyscy już znamy maski w płachcie, bo są z nami w Polsce tak od 2-3 lat, ale niewiele z nas wie, że tam, skąd te maski pochodzą, czyli w Azji, głównie Korea i Japonia, używa się ich jako element takiej codziennej pielęgnacji, a nie tak jak my to robimy, czyli raz na 2-3 tygodnie i ogólnie wtedy, kiedy nam się przypomni. My oczywiście robimy to przez to, że albo nie jesteśmy przyzwyczajone, albo przez to, że u nas te maski są naprawdę drogie. W Polsce głównie dostępne maski są w takiej formie, czyli pakowane jednorazowo i ich ceny są mniej więcej od 5 do 20 zł. Więc jest to oczywiste, że nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na to, żeby taką maskę nakładać codziennie, a nawet załóżmy, nie wiem, 2 razy w tygodniu. Natomiast w Azji dlatego kobiety i dziewczyny używają takich masek w płachcie codziennie, że głównie sprzedawane są w takiej formie. Czyli jest to tak prawie kilogramowe opakowanie z maskami w płachcie. Ja akurat w tej paczce mam 50 sztuk, ale sprzedawane są na przykład też po 30, 10, a najmniej to jest chyba 7, czyli taka jakby tygodniowa kuracja. I oczywiście takie maski też są dostępne w Azji, w Japonii, w Korei, ale różnica jest taka, że tych masek używa się od święta, a tych masek używa się na co dzień. I takie opakowanie kosztowało mnie 1300 jenów, co na nasze wychodzi około 45 zł, czyli to jest niecała złotówka za maseczkę. I teraz w takim razie, dlaczego te są takie tanie, a te są takie drogie? Po pierwsze dlatego, że tutaj jak gdyby jest tylko jedno opakowanie, a tutaj płaci się też za samo opakowanie, a po drugie te maski wiadomo, że są trochę gorszej jakości. Esencja też jest słabsza, dlatego że ich używa się na co dzień, a właśnie od święta, załóżmy raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, Azjatki dają sobie taką dodatkową kurację. I teraz, o co mi w ogóle chodzi? Kupiłam tą wielką paczkę po to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście odczuję różnicę stosowania takich masek codziennie przez miesiąc. Oczywiście mam tutaj 50 masek, więc mogłabym to robić 50 dni, ale niestety nie zdążę przed moim wyjazdem na Hawaje. I dzisiaj jest to dzień numer 1, dlatego przy Was otworzę tą paczkę i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda w środku. Przede wszystkim to opakowanie posiada ziplock, dzięki któremu możemy zamykać i otwierać te maski bez ryzyka, że nam wyschnie esencja, która jest w środku. A jeśli już mówię o esencji, to nie zgadniecie, ile jej jest w tej paczce. Ponad 565 ml, czyli ponad pół litra czystej esencji dla skóry. Nigdy w życiu nie widziałam tyle maseczek naraz. Jeżeli chodzi o opakowanie, to tutaj z tyłu w tym miejscu jest napisane, że tych masek właśnie powinno się używać na co dzień. I tutaj poniżej są właśnie benefity, że to przenika głęboko do skóry i tak dalej. A po prawej stronie mamy taką szybką instrukcję. I tutaj też to, co się różni, to czas trzymania takich masek. Bo te bardziej, wiecie, pro maski można trzymać nawet ponad 20 minut. A te maski są tak do trzymania około 10 minut. One są takie, wiecie, szybkie na co dzień. Dobra, więc uwaga, uwaga, nie wierzę w to, ale otwieram. Cyn, cyn, cyn. Oh man, oh man. Naprawdę to jest 50 masek i one aż się taplają w esencji. Jeszcze nie wiem za bardzo, jak się je wyciąga. Po prostu one są tak obok siebie, jedna przy drugiej. Czyli sama maska wygląda w ten sposób. Już ją Wam rozkładam. Na pewno widzę, że jest to bardzo cienki materiał, a esencja jest bardzo wodnista. To nie jest ta z tych klejących esencji, takich wiecie, trochę jak śluz ślimaka, tylko bardzo, bardzo wodnista. No i właśnie cienka płachta. Nakładanko. Mam nadzieję, że się będzie w ogóle dobrze trzymać, bo są też takie maski, które niestety się nie trzymają dobrze, ale ta wygląda na to, że jest naprawdę przyjemna. Miałam kiedyś takie opakowanie 30 masek jeszcze, ale ono było w takim bardziej pudełeczku jakby i te maseczki były jedna na drugiej. Natomiast tamte bardzo mi nie odpowiadały, bo jakość była naprawdę słaba. Słabo się właśnie kleiły,
I miałam wrażenie, że bardzo, bardzo szybko wysychały. Mają tylko i wyłącznie służyć za mocne nawilżenie skóry każdego dnia. Więc taką maseczkę sobie zostawiam na 10 minut i tak wygląda ta maseczka po 10 minutach i ja czuję, że ona już trochę zaczyna wysychać. Te miejsca, gdzie w ogóle nie dotyka skóry, to już są rzeczywiście takie prawie suche. Dlatego wydaje mi się, że więcej niż 10 minut na pewno nie można jej trzymać, więc teraz czas ją zdjąć. Tak, i rzeczywiście moja skóra się czuje nawilżona. W ogóle jeszcze sobie lubię zwijać tą maskę tak trochę w kulkę i jeszcze przeciągać po szyi, żeby szyja też trochę tej esencji dostała, więc to jest takie, wiecie, wykorzystanie drugi raz. Bezpośrednio po zdjęciu na pewno czuję, że moja skóra jest bardzo dobrze nawilżona. Kiedy na nią patrzę w lustrze, to wydaje się jakby taka napompowana właśnie wilgocią, więc uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne. I o dziwo właśnie te maseczki są lepszej jakości niż te, które Wam mówiłam, że właśnie kiedyś używałam tych 30 sztuk, to tamte były takiej naprawdę słabej jakości, a tutaj jest rzeczywiście spoko. Dam tutaj Wam takie odczucia na przykład po tygodniu czy po dwóch. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej i że efekt będzie coraz mocniej widoczny. I teraz chciałam Wam pokazać, jak wygląda moja skóra po pierwszym użyciu. Wiem, że teraz jest taka totalnie napompowana tą wilgocią, bo dosłownie minęło parę minut od zdjęcia maski. Natomiast chciałabym zobaczyć, czy może będzie widoczny progres na przykład już po tygodniu, po dwóch i w ogóle zobaczyć, jaka będzie różnica po miesiącu. Mam parę przebarwień, parę niedoskonałości, ale na to nie patrzcie, tylko jakby na kondycję mojej skóry. Więc w takim razie widzimy się za parę dni. Wracam do Was po 5 dniach, właśnie mam na sobie 5. maseczkę. Minęło 10 minut, więc teraz ją zdejmę. I sobie wklepię trochę tu. O, świetnie. Brałam kota na ręce. Idealnie. Klepię pozostałości. Okej, wydaje mi się, że już się wchłonęło. I teraz, jeżeli miałabym podsumować moje wrażenia po tych 5 dniach używania, to po pierwsze idzie to o wiele sprawniej niż myślałam. Myślałam, że to będzie dla mnie problem, żeby codziennie pamiętać o tym, żeby nałożyć maskę, ale tak naprawdę wybieram sobie, czy nałożę ją rano, czy nałożę ją wieczorem, zależy kiedy mam więcej czasu. I to, co widzę na pewno, może z Waszej strony to nie wygląda w ten sposób, ale z mojej na pewno, że zmniejszyły mi się jakby takie zaczerwienienia na twarzy. Pamiętam, że w zeszłym tygodniu miałam tutaj dużo takich mocno czerwonych jakby śladów po niedoskonałościach, takich przebarwień, a teraz to wszystko jest takie o wiele bardziej wygładzone. Na razie po 5 dniach jestem zadowolona, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Teraz miałam trochę dłuższą przerwę, bo już od rozpoczęcia testu minęły prawie 3 tygodnie. Myślałam, że będę miała więcej czasu, żeby to nagrywać tak w trakcie, ale po prostu nie miałam, więc nieważne. Nałóżmy kolejną maskę. Ilość masek zdecydowanie się zmniejszyła, ale nie jestem chyba nawet w połowie opakowania, bo to jest 50 sztuk. Wyjmę kolejną. Ale muszę Wam powiedzieć, że po takim czasie nakładania maski codziennie, albo rano, albo wieczorem, przyznam Wam, że już tak mega się przyzwyczaiłam do tego. I nie sprawia mi to żadnego kłopotu i nawet wynajduję sobie takie fajne jak gdyby sposoby, co jeszcze mogę robić z tą maską, albo na przykład co mogę robić w trakcie noszenia tej maski. Wiecie, że tak człowiek zaczyna kombinować i wykorzystywać ten fakt, że ma tą maskę i co można z tym zrobić. Więc zaraz Wam pokażę, co na przykład zaczęłam robić w trakcie noszenia tych masek. I na razie zostawiam ją sobie w ten sposób. Przy okazji ustawiłam sobie już minutnik na 10 minut. Pierwszym patentem jest coś, co już wcześniej używałam, ale pomyślałam, że do codziennych masek mi się nie będzie chciało. Ale słuchajcie, zaskoczenie, czyli silikonowa maska, taka wierzchnia. Ja ją nakładam zawsze na takie, wiecie, lepsze maseczki, ale tutaj odkryłam inną przydatność. Nakładam sobie ją teraz na tą maskę, którą już mam. W ogóle, jeżeli jeszcze nie widzieliście tej maseczki, tej silikonowej, to ja ją umieszczałam w filmie, który robiłam chyba w zeszłym roku. Tutaj w prawym górnym rogu będziecie mieli 5 błędów w używaniu masek w płachcie, albo coś takiego. A nie, zaraz. To jest zupełnie inny film, który możecie zobaczyć tutaj. A tą maskę pokazywałam w takich dziwnych gadżetach z Japonii, które każdy powinien mieć. To jest kolejny film. Możecie sobie zobaczyć, jeżeli jesteście zainteresowani. Natomiast tak, to jest normalna sprawa i sobie zwykle nosiłam to przy lepszych maseczkach, ale teraz wykombinowałam, żeby połączyć to z masażem twarzy. Mam tutaj taki jadejtowy walczek, który jest teraz mega popularny do masażu twarzy i właśnie
super jest go wykorzystać w tym momencie, dlatego że po pierwsze to, co odkryłam, to, że super nam to wygładza maskę i jak gdyby pozbywa się wszystkich bąbelków powietrza, co w masce jest bardzo, bardzo jak gdyby wymagane tak naprawdę, żeby nie było bąbelków powietrza, bo wtedy tam, gdzie są bąbelki, tam nie dochodzą nam składniki odżywcze, więc po prostu tym samym wygładzamy sobie maskę. O, na przykład tutaj te wszystkie bąble się jak gdyby wygładzają, a przy okazji w miarę nieumiejętnie wykonuję masaż twarzy. Wieczorem na przykład robię to tak bardziej powoli, bardziej dokładnie, albo po prostu teraz chcę tylko tak jakby wygładzić tą maskę i zrobić taki mikromasaż przy okazji. I drugą zaletą tego, że robię to na masce silikonowej, a nie na masce tej, którą mam pod spodem, to, że jakbym jechała po tej masce papierowej, to wałek ma tendencję do przyklejania się do niej. Czyli po prostu bym po niej przyjeżdżała i potem odrywała wałek, to jak gdyby ta cała część by mi tu schodziła. Więc taki sposób właśnie wałka na taką maskę silikonową jest po prostu najlepszy moim zdaniem. Teraz jak już sobie tak właśnie powałkuję, zawsze robię to ze 3, może 4 minuty. I teraz zostało mi 6,5 minuty i sobie już po prostu posiedzę. Albo jeszcze się powałkuję, co? Nie wiem, co ja śpiewam w ogóle. Chciałabym zrobić taki soundtrack piękny, no ale wiecie jak jest, nie każdy potrafi śpiewać, ale każdy śpiewać może trochę lepiej albo trochę gorzej. I teraz, kiedy już minęło 10 minut, to zdejmuję sobie tą silikonową maskę i w ogóle jak nakładacie silikonową maskę na zwykłą, to możecie ją trzymać dłużej niż napisali na opakowaniu, dlatego że ta wilgoć jest zatrzymywana w środku, nie ucieka na zewnątrz, tak jakbyście normalnie mieli maskę tak to o wiele szybciej by wyschła niż właśnie przykryta tą silikonową. Teraz czas ją zdjąć. I ostatnio też robię sobie tak, że jak zdejmuję maskę, to jednak mimo wszystko, zanim sobie nałożę krem, to jak sobie ostatnio spróbowałam, bo tak mówiłam, że nie chce mi się, ale z drugiej strony jak patrzyłam, jak codziennie wyrzucam te maski, to po prostu aż mi się zrobiło przykro i stwierdziłam, że może zacznę coś z nią robić, więc jak gdyby zaczęłam sobie tak naklejać na szyję na chwilę dosłownie, zanim mi się wchłonie to wszystko z twarzy. Takie patenciki sobie tutaj w ciągu tych paru tygodni wypracowałam. I potem jak mi się wszystko wchłonie, to nakładam krem albo jakiś olejek odżywczy. I teraz sobie nałożę olejek. W zależności czy nakładam maskę wieczorem, czy nakładam rano. Wtedy nakładam sobie różne rodzaje kremów albo właśnie olejki. I już mogę teraz zdjąć tą maskę i nakładam sobie olejek też tutaj. W takim razie widzimy się teraz już pod koniec testu z finalną konkluzją i podsumowaniem. Właśnie przed chwilą minęło 10 minut z moją ostatnią maską w płachcie tego testu, więc zdejmę najpierw silikonową. Teraz czas zdjąć płachtę. Od razu mówię, żebyście nie zwracali uwagi na to coś na czole, bo nie wiem jak to się stało, ale rozwaliłam sobie czoło schylając się do szafki. Coś mi upadło na podłogę i po prostu schyliłam się, żeby to podnieść i wbiłam sobie centralnie róg szafki w czoło. I po prostu tak mi zaczęła krew lecieć, że nawet byście się nie spodziewali. Więc to nie zalicza się jako część testu, od razu mówię. Jak zwykle wklepię pozostałości esencji. Jakiś włos się zawieruszył. I teraz, kiedy już wszystko się pięknie wchłonęło, mogę przejść do konkluzji po miesięcznym teście masek w płachcie. To, co zdecydowanie zauważyłam, to, że moja skóra ogólnie zrobiła się bardziej nawilżona. Nie ma w ogóle mowy o żadnych suchych miejscach. Po prostu skóra jest cały czas taka... Zresztą widzicie, że ona jest taka błyszcząca, ale nie, że tłusta, tylko po prostu taka jakby świeża od środka. Oprócz tego zauważyłam, że bardzo mi łagodzą skórę te maseczki i mam nawet wrażenie, że przyspieszają gojenie. Ja mam tendencję do jakichś takich przebarwień, czasami mam jakiś wyprysk tu i tam i potem go przycisnę i wiecie,
robi się czerwone i mam wrażenie, że po tych maseczkach te wszystkie zaczerwienienia szybciej schodziły, szybciej się goiły i skóra robiła się taka bardziej ukojona. Mogę nawet podejrzewać, że po prostu skóra się szybciej regeneruje. Robi się bardziej uspokojona. Wydaje mi się, że jak ktoś ma wrażliwą skórę, to też na dłuższą metę mogłoby to super działać właśnie w takim uspokojeniu cery. No i ostatnią rzeczą, o której wcześniej powiedziałam, to to, że właśnie mam wrażenie, że ta skóra jest taka bardziej, wiecie, soczysta od środka. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś magiczną zmianę skóry, nie wiem, wyrównanie struktury albo odmłodzenie, to nie zauważyłam czegoś takiego. Tutaj nie zdarzyły się żadne cuda. I to, co na przykład wiem, bo dowiedziałam się od Koreanki, to to, że właśnie te maski, tak jak mówiłam wcześniej, mają o wiele prostszy skład i one są właśnie do takiej codziennej pielęgnacji, a te maski pojedynczo pakowane są napchane mnóstwem bardzo dobrych składników i ich w ogóle nie powinno się używać częściej niż tak raz, maksymalnie 2 razy w tygodniu, bo w Korei panuje takie przeświadczenie, że co za dużo, to też niezdrowo. Czyli absolutnie dziewczyny nie nakładają tych pojedynczych maseczek codziennie albo co drugi dzień, tylko tak jak wcześniej mówiłam, traktują to bardziej jako taki, wiecie, od czasu do czasu dodanie sobie czegoś wyjątkowego, a tak to po prostu nakładają taką zwykłą maskę jako część codziennej pielęgnacji. Teraz dajcie koniecznie znać, czy Wy używacie masek w płachcie i jak często i czy Wy widzicie jakąś różnicę po używaniu. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, co jest karygodne, to macie teraz szansę to nadrobić klikając tutaj na górze. Kliku, kliku.